Jeśli tego dnia nie obudzi nas wołanie księdza Jacka przez okno "Halo Polska, żyjecie?", to prawdopodobnie obudzi nas budzik. Planowo o 7:40. Mamy wtedy czas na szybkie śniadanie. Czekają na nas zwykle już gotowe jajka albo jajka, tylko w innej postaci. No i... Halo, żeby wolontariusze się budzili. Powiedz nam, dlaczego nie jesz śniadania. Bo jem kolację. Ale śniadanie to Op. najważniejszy posiłek dnia i Obfite. jeszcze dostajesz rano tak przyrządzone jajeczka, omleciki, gotowe podane i gorącą kawę, a ty z tego wszystkiego rezygnujesz. Z czego czerpiesz siłę do pracy? No to do obiadu z kolacji, po obiedzie z obiadu i potem... 8:00 idziemy do pracy. Do 12 godziny będziemy pracować przy domu wolontariusza, przy drobnych pracach wykończeniowych. To jest fajne, bo jeżeli jesteście przyszłymi wolontariuszami i planujecie wyjazd do Zambii, to prawdopodobnie będziecie już mieszkali w tym nowym budynku, świeżutkim, czyściutkim, z sercem budowanym przez Miłosza. Wykańczanym, bo ty nie budujesz tego, ale trochę Ten budynek mnie wykańczył, a nie jego. Na budowie jesteśmy podzieleni na dwie ekipy. Miłosz to fachowiec, więc jego ekipa ma bardziej specjalistyczne zadania, natomiast ja i dwójka moich pomocników zajmujemy się głównie malowaniem, bo to umie każdy. Tutaj można zobaczyć fragment naszej pracy. To jest ściana kuchenna, gdzie będą tutaj ustawione wszelakiego rodzaju AGD. To robiliśmy to 2 dni. To jest taki salon z kuchnią. Tu są różnego rodzaju pokoje. Wszystko jest dobrze, tego nie nagrywaj z bliska, proszę cię Paweł. Standardy wykończeniowo-budowlane w Zambii różnią się od tych w Europie. Każdy dzień pracy przy domu wolontariusza to nauka rzeczy nam znanych na nowo. Pierwsze wersy po 30 wyświetleń. Moja pierwsza pensja to był kafel i 500. Pierwsze próby to był nieudolny rap po angielsku. Pewnie każdy panu mówił, że to całkiem bez sensu. Punkt godzina 12 kończymy pracę na budowie i mamy przerwę na Lunch. i trochę odpoczynku. Lunch to posiłek, który zwykle staramy się jeść wszyscy wspólnie. Gadamy wtedy o wszystkim i o niczym, a na stole zwykle ryż, shima, supu, musalu, no i village chicken. Paparazzi. Takiego mamy tu pomocnika, zobaczcie. Czekajcie, poruszymy krzesłem, żeby... Po lunchu mamy zwykle trochę wolnego czasu, żeby odpocząć i ja na szybkości wykorzystuję ten moment, żeby poprawić swoje malowanie z dnia poprzedniego, które wyszło średnio. Zanim pójdę na oratorium, zrobię jeszcze małe pranie. Bo na moim łóżku piętrowym zebrało się już trochę brudnych rzeczy. Nie tylko ciekawe rzeczy dzieją się na misji, jest też rutyna i zwykła, szara codzienność. Może nie szara, bo akurat to pranie, co robię, to będzie kolorowe, ale tak. Tak, to jest specjalne rusztowanie wieszakowe. A do czego? No służy do tego, żeby ta moskitera mi nie opadała na głowę, gdy śpię. I wtedy komary nie są mi groźne. Jakim jest to dla Ciebie współlokatorem? Najgorsze. Najgorsze są te twoje bąki w nocy. Co idziesz chyba czas przerwy się skończył. Zamykam pokój, ten nasz bałagan i idę, bo już czas na oratorium. Druga część naszego dnia, ta część po obiedzie. W moim przypadku jest to praca w oratorium. Oratorium to jest w ogóle bardzo archaiczne słowo, niewiele osób wie, co to jest, ale w dużym skrócie i uproszczeniu mógłbym powiedzieć, że oratorium to jest taka świetlica, czyli miejsce, gdzie tylko w charyzmacie Jana Bosko. Miejsce, gdzie mogą sobie coś zjeść, mogą się bawić, mogą się uczyć, mogą po prostu być i spędzać ze sobą czas w takich, wiecie, dobrych warunkach. Tu już mamy jednego gagatka. Mulisiani. Wino, mulisiani, czyli w języku lokalnym, języku Bemba, jak się masz. To jest jedyne, co umiem, ale ułatwia czasem sprawę. I tutaj są kolejni gagatkowie.
No i to jest właśnie to oratorium, czyli widzicie, tutaj mamy boisko, różne boiska do gry, klasy, miejsca, gdzie dzieci mogą oglądać bajki, bawić się jak pada deszcz, bo teraz na przykład jest pora deszczowa i często ten deszcz pada. High five. Standardowa, najbardziej popularna rozrywka w oratorium, czyli gra w piłkę do upadku sił. Tu jest takie większe boisko i grają tutaj starsze chłopaki, a młodsi tutaj oglądają, podglądają i są zaangażowani w podawanie piłek. Bardzo ich to cieszy, jak mogą podać komuś piłę. Zobaczcie. Oratorium trwa od 14 do 18, czyli to jest taki czas, w którym dzieci mogą sobie przychodzić. Oni teraz nie mają szkoły, bo jest pandemia cholery. W sensie tutaj akurat nie ma, ale rząd zapobiegawczo zamknął szkoły, jeszcze nie są otwarte, więc te dzieci nie mają tutaj co robić za bardzo, więc to oratorium jest takim super miejscem dla nich. Przez oratorium potrafi przewinąć nawet 200 dzieciaków, więc to nasze poznawanie trochę trwało. Niektóre dzieci mają dość daleko do oratorium, więc nie bywają tu jakoś bardzo często. Zazwyczaj bawią się na podwórkach lub przy ulicy ze znajomymi albo sąsiadami. Zdarzało się, że dopiero po 2 miesiącach mojej misji przychodził ktoś nowy, z kim po raz pierwszy się witałem i przedstawiałem. What's his name? Pablo, what's your name? Rebecca, beautiful name! W większości tych imion nie potrafiłem nawet poprawnie wymówić, a co dopiero wszystkie je zapamiętać. Zapamiętałem jednak ich twarze, wszystkie piękne, wyjątkowe, nie zawsze, chociaż często uśmiechnięte. Pozwólcie jednak, że przedstawię wam moich 3 ulubieńców. Katolika. Jego śmiech zna chyba cała wioska. W oratorium zawsze był pierwszy, a wychodził zawsze ostatni. Uporczywie starał mi się tłumaczyć rzeczy, których ja nigdy nie rozumiałem, jednak to nie było dla niego problemem. Był zawsze gotowy, by tańczyć i wiecznie chodził z przyklejonym bananem na twarzy. Peter, czyli nasz animator w oratorium i garden boy pracujący przy parafii. To typowy nastolatek z buzującymi hormonami, który co chwilę opowiadał mi o tym, jak to zakochał się w nowej wolontariuszce z Polski i prosił, czy przypadkiem nie mogę jej szepnąć jakiegoś słówka. Okay, I can say her that you like her, okay? Yes. Okay. Give me back. Pablo. Kadeke. What does it mean? Kadeke. Where is Sean? Sean will help us. Sean, czyli mój prywatny tłumacz. Świetnie znał angielski, a przy okazji jego akcent wyjątkowo był dla mnie zrozumiały. Ba, nawet on rozumiał mnie, a to naprawdę rzadkość w oratorium. Już w pierwszych dniach mojej misji przyniósł mi kartkę i ołówek z prośbą, czy napisałbym mu kilka słówek do nauczenia po polsku. Jak myślę o swoich pierwszych dniach w oratorium, to pamiętam, że byłem mocno zdziwiony, jak dzieci bywają zaczepne względem siebie. Często wszczynałem jakieś bójki. No widzicie, to jest norma, czyli kłótnie, bitki. I na początku zawsze, gdy widziałem coś takiego, to reagowałem. No weźmy, ale I byłem na tym punkcie trochę przewrażliwiony, co dzieci szybko zauważyły, podłapały i później celowo symulowały jakieś bójki, jak widziały, że jestem w pobliżu, żeby zwrócić na siebie moją uwagę i się trochę pośmiać. Szybko jednak zauważyłem, że ze mnie żartują i w podobnych sytuacjach reagowałem już właśnie tak. Mimo to czasem jednak trzeba było opatrzeć rany bojowe.
Koniec oratorium to czas na krótką katechezę i wspólną modlitwę. Work is done, and the seeds are sown. Please receive your spirit, Lord, and walk in me. And all shall be well, all shall be well. All men Dzisiaj szczególna radość, bo każdy wychodząc dostaje po kilka cukierków. and all shall be well, all shall be well. All men Po oratorium, jeśli mam jeszcze siłę, to zabieram Jadzie na spacer. Policjanie! Jadzia jest śmieszna, bo ona jest totalnie niegroźna, jest trochę zdziczała, ale strasznie fajnie pokazuje tak zęby, tak szczerze zęby, jakby się uśmiechała. Niektórzy się mogą tego przestraszyć. Idziemy się przejść, pokaż jaka jest. Jadzia, pokaż wszystko. Teraz jesteś do mnie przywiązany. Wierzcie mi, że chodzenie z psem na smyczy w Kazembę to jest dla ludzi abstrakcja. No a ja się podjąłem, żeby ją trochę tego nauczyć. Czas na popołudniową drzemkę i zbieramy się do kościoła na mszę. Idziesz do kościoła? To dawaj. W międzyczasie, jak to zwykle bywa, przez okno zaglądają nam nasi garden boye. Korzystamy z okazji i Peter oprowadza nas na szybko po ogrodzie. Okej. What's up? What do you want? Where's the avocado tree? Show us. Bananas. Okay. What is it? Papaya. Mango tree is there, the big ones. Okay. Big there. Small what? Small mango. Really? No way, kapusia! Idziemy na mszę, to jest praktycznie ostatni punkt dzisiejszego dnia. Msza nie jest obowiązkowa, jest dla chętnych, aczkolwiek my często chodzimy, ja trochę mniej, Miłosz trochę więcej. I po mszy jest kolacja, która jest takim ostatnim punktem, w którym musimy być i później mamy tak naprawdę wolne. Tutaj jest stary kościół, który zostanie wyburzony, ponieważ został zbudowany bez fundamentów i po prostu już się rozpadają ściany. I have a brother. Not really. Show us. Where is the brother? Show. What is your name? My name is Kazembe. Where do you live? I live in Kazembe. Here and here, similar. Similar, yeah. And the other thing that I say is thank you for give us the money to buy some books. I want to be the preacher. Ale serio chcesz tu wejść? No dawaj, tylko Dobra, no to czekaj, najpierw daj mi kamerę! chwyćcie tamtą ręką, chwyćcie drugą ręką. One, two. Cwaniakująco. Tak wygląda kościół i wchodzimy. Ty wyglądasz jak jajko. Łysy. No. Tak trochę jestem łysym jajkiem przez chwilę. Wracając z kościoła spotkamy jeszcze dzieciaki, które po mszy świętej jeszcze często bawią się gdzieś przy parafii. No i katolika. Mówiłem już, że jest wszędzie i zawsze.
W ogóle to, co jest śmieszne, że ja z Miłoszem spędzamy 3 miesiące razem na misji, dzień w dzień, w jednym pokoju. Wiecie, to jest dosyć intymna sprawa, spędzać z kimś czas, 3 miesiące w pokoju, a poznaliśmy się pierwszy raz na lotnisku, lecąc już na misję. Nie znaliśmy się wcześniej, nie? No tak, raczej no się nie znaliśmy. No to też było dla mnie ciekawe doświadczenie, no. Taka jedna wielka niewiadoma. No. Z gościem na 3 miesiące na drugi koniec świata, którego się wcale nie zna. No i którego właśnie się poznałem na lotnisku. No i jakie miałeś przypuszczenia, że będę gburem? Którym oczywiście się później okazało, że nie jestem? Czy myślałeś, że będę spoko, a okazało się, że jestem gburem? Powiem tak, no mile się zaskoczyłem. O! Jeszcze się nie pokłóciliśmy, jeszcze żyjemy razem. Męska solidarność. Czujesz to? No, takie to zapach spalenizny i ogniska. Właśnie, może powiemy o tym. Dobra, dla tych z was, którzy interesują się ekologią albo takimi tematami i chcieliby wiedzieć, jak wygląda gospodarka śmieciowa w Zambii, no to już tłumaczę. Otóż nie funkcjonuje, nie ma jej. Śmieci są utylizowane w takich przydomowych spalarniach i po prostu śmieci się pali. To jest jeden wielki śmietnik i raz na jakiś czas to jest podpalane, no i tak się utylizuje śmieci. Czy to jest fajne? Raczej nie. Czy mi się to podoba? Raczej nie. Czy jestem z tym pogodzony? Słuchajcie, ja tu przyjechałem jako gość, po prostu muszę zaakceptować tą rzeczywistość i się w niej starać odnaleźć. Zapraszamy w nasze skromne progi. Takie, hello. Późnym wieczorem mamy gości z Polski. Nie, chodź, ci pomogę. Nie wiem, gdzie to zanieść. To jest moja koordynatorka spotkań, ona mnie tu wysłała. Nie, because I was like, nie, ale pasuje ci. Co? No, naprawdę. Odwiedziły nas dziewczyny, Julia i Asia. No i jest też Ania z Brandonem. Każdy z nich był tutaj kiedyś jako wolontariusz misyjny, a dziś siedzimy tutaj wszyscy razem przy jednym stole. Takie ma być miła czy szczera? Naprawdę fajnie jest pogadać po polsku i to jeszcze z taką ekipą. To był dobry dzień. Nie wiem jak ty, ale ja Paweł lubię zmywać naczynia wieczorem. No i właśnie jest ten czas, myjemy. No i jest też już brother. Brother, say hello to our audience. Hello, good evening. Voyage, voyage.